Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGalery, z Państwa 106 i Sojuszu Art of Death. Jejku, nie macie pojęcia, jak bardzo tęskniłem za tworzeniem dla Was kontentu do gry. Wiele możliwości stworzenia dobrego wideo mnie ominęło ze względu na urlop, ale postaram się podgonić z materiałem. Dziś kolejna część Hero Challenges, czyli mojego ulubionego, znienawidzonego wydarzenia. Dziś misja Infernal 600. A dlaczego znienawidzonego? O tym już za chwilę. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Wam przypomnieć o kampanii AppGalery, w której za zakupy pakietów w State of Survival otrzymacie kryształy AppGalery, które to kryształy wymienicie na kupony i można tymi kuponami płacić za kolejne pakiety w grze. Działa to w ten sposób, że kupując pakiety o określonej kwocie, dowolnie przez Was wybranej, kupując 5 takich pakietów uzbiera Wam się kryształów AppGalery na tyle dużo, że będziecie mogli wymienić je na kupon, którym zapłacicie za kolejny pakiet o tej samej wartości. Dla przykładu, kupując 5 pakietów po 100 euro, czyli ten z 10 000 diamentów w State of Survival, będziesz mógł odebrać kupon o wartości 100 euro. Czyli kolejne 10 000 diamentów w State of Survival wpada całkowicie za darmo. Kampania trwa do 31 maja i w zasadzie nie ma ograniczeń ilości kuponów, które możesz zdobyć. Tylko limit czasowy. A więc jeśli myślisz o wydatkach w grze, np. na bohaterów Limitless, spiesz się, czasu zostało mało. Jeżeli chodzi o poziom Infernal 600, to chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że zauważyłem pełną właściwość poszczególnych poziomów. Poziomy 500 do 600 są bardzo do siebie podobne. Różnią się wyłącznie zwiększonymi statystykami zombie. Tak jak wspomniałem wcześniej, zaniedbałem nieco Hero Challenges, ale kontynuujemy serię wideoporadników. Tym razem wspomniany poziom 600. Nie nagrałem wszystkich prób, bo nie byłem przekonany, czy mi się uda, ale kolejne wideo przedstawia poziom 900, gdzie sami zauważycie, jak zmienia się plansza, liczba i moc zombie. Oczywiście wpływ na pokonanie poszczególnych poziomów Hero Challenges ma moc Twoich bohaterów i strategia. Choć są i tacy, którzy twierdzą, że wyłącznie strategia i można być w ścisłym top tego wydarzenia, czyli mówimy tutaj o miejscach od 1 do 3, bez wydawania pieniędzy na pakiety. Ale ciężko mi w to uwierzyć, tym bardziej, że na własnej skórze przekonuję się, że to, co przed ulepszeniem bohatera jest niemożliwe, po ulepszeniu jest bułką z masłem. Jest jeszcze trzeci składnik, o którym nie wspomniałem, a mianowicie chodzi o potężną ilość cierpliwości. Obecnie próbuję przejść poziom 7000. Tak, dojdziemy do tego poziomu w wideoporadnikach. I mogę Wam powiedzieć, że dla graczy free-to-play czy low spenders to jest prawdziwy test cierpliwości. Sam poziom 6000 przechodziłem 28 razy, zanim mi się udało. Więc to nie jest tak, że nagrywam sobie filmik, talenty wzmacniające wpadają jak złoto, dokładnie to co chcę i przechodzę poziom za poziomem. Przydaje się do tego morze cierpliwości, restartów gry i jeszcze kilka trików. Dojdziemy do tego. Ale jest coś jeszcze, co sprawia, że dany poziom przechodzi się łatwiej lub nie przechodzi się go wcale. To rzeczy, które zbieramy po drodze, które wypadają z poszczególnych zakażonych. Z racji słabych bohaterów, otrzymanie talentu akumulatora jest obligatoryjne. Śmiem twierdzić, że bez niego gracze free-to-play, łamane na low spender, nie są w stanie przechodzić kolejnych prób w Hero Challenges. Jeśli nie wypadnie, najpóźniej jako pierwszy talent w drugiej części planszy, możemy zrestartować próbę i zacząć od nowa. Niestety bez dostatecznej ilości energii nie jesteśmy w stanie powstrzymać nadchodzących fal zakażonych. A to może się skończyć tylko w jeden sposób. Kolejne bardzo ważne artefakty, które należy zbierać po drodze, to te służące do zwiększenia statystyk obrony dla Wolfey Trish oraz kask motocyklowy, bo on zwiększa statystyki obronne dla wszystkich. Dla graczy free-to-play czy low spender to jedne z największych dobrodziejstw, jakie można spotkać po drodze. Druga część planszy jest trudniejsza i trzeba ją rozgrywać już z normalną prędkością. Wymaga więcej skupienia i przeliczania dosłownie każdej sekundy gry w nadziei na odnowienie się umiejętności specjalnych lub wzrostu energii dla naszych bohaterów. Dlaczego to wydarzenie jest moim ulubionym, a zarazem najbardziej znienawidzonym? Otóż wyzwania bohaterów są naprawdę świetną odskocznią od codziennych, żmudnych zadań w grze. Ale chcąc punktować wysoko, trzeba poświęcić czas na wiele prób, a więc zyskujemy kolejne żmudne zadanie. A uwierzcie mi, restartowanie wyzwania po raz nasty jest naprawdę frustrujące.
Do tej pory najlepszą parą wzmocnień talentów, jaką udało mi się zdobyć, to był akumulator plus klapki japonki. Teoretycznie słaby talent, ale biorąc pod uwagę jego wpływ na zakorzonego Bone Armor, czy tę parę potężnych zainfekowanych na początku drugiej części planszy, którzy niejednokrotnie posłali mi Wolfę do piachu, jest to jeden z najbardziej niedocenianych wzmocnień. I szczerze, polecam jego wybór, jeżeli tylko będziesz miał taką możliwość.